Cześć wszystkim, nazywam się Włodek, samochód Tesla Model 3 Mria i witam Was znowu w studiu garażowym. Powracamy do opowieści o różnych ciekawych rzeczach związanych z elektromobilnością, czyli w tym wypadku z Teslą. Otóż zbliża się dwulecie posiadania samochodu Tesla i co? 63 tysiące już najechane. I Tesla ciągle wprowadza jakieś nowe zmiany czy poprawki. Dzisiaj będzie mowa o nowym softie, który podaje poszerzone informacje o zużyciu energii, w tym na postoju, bo kiedyś mówiono, że Tesla ukrywa zużycie i kłamie w danych zużycia, więc teraz mamy bardziej rozwarty program do śledzenia tej energii. Proszę, zasubskrybujmy kanał, to mnie bardzo wspiera, bo w ten prosty sposób to mi pomaga bardziej wspierać moich rodaków w Ukrainie. Dziękuję bardzo. Otóż jedziemy dalej do właśnie opisu programu. Tak, idziemy do informacji o wersji. Zmiany wyłączenia autopilota przy połączeniach autostrady. To może być bardziej dla ludzi, którzy posiadali Full Self-Driving lub Enhanced Autopilot. Jak coś takiego się działo z pasami wcześniej, to moje doświadczenie było takie, że i tak autopilot się wyłączał. To jest SOFT 2022, 36 i 6. Wielka zmiana to aplikacja Energia, o której pogadamy trochę później. Zapobieganie przegrzaniu kabiny. Teraz niby można ustawić, od jakiej temperatury ma to działać, a w moim wypadku nie działać, bo u mnie zapobieganie przegrzaniu kabiny nie działało nigdy, ponieważ zawsze mam włączony tryb Sentry Mode, czyli tryb ochrońca, a to oznacza, że zapobieganie przegrzaniu kabiny jest zablokowane w tym trybie. Żeby to działało, to trzeba wyłączyć tryb Sentry oraz alarm. Więc to taka jest funkcja, ewentualnie jak stoi samochód w podwórku, w domu i nie boicie się, że ktoś coś Wam uszkodzi. Aplikacja Tesla też się zmienia, pojawiają się dodatkowe funkcje. Wcześniej można było klikać muzykę, teraz widzimy, co się gra w samochodzie oraz teoretycznie podczas ruchu będzie widać szacowany czas przyjazdu do celu. Dodatkowe szczegóły stacji Supercharger i już jest artykuł na elektrowozie. W Stanach pokazuje, ile trzeba stać w kolejce. U nas nawigacja Tesla też to uwzględnia, bo na przykład może nie kierować Was na Ciechocinek, tylko zamiast Ciechocinku do Lućmierzu, tak jak u mnie to też było. Ale może dodatkowa informacja się pojawi. Taki wykresik już obserwuję od poprzedniej wersji softu, kiedy klikam na Supercharger. Powiadomienie o otwartym samochodzie. Wcześniej też było, więc ja nie wiem, co to się polepszyło. Obsługa nowych języków, tylko nie grecki, to jest oczywiście litewski. A jednak w Polsce też działa informacja o tym, ile trzeba oczekiwać na stacji Supercharger i ja Wam to teraz pokażę. Jest wieczór piątku i poniekąd są kolejki na stacjach Supercharger. No dobra, tak to wygląda. Na przykład, no to jakieś Niemcy pokazują, Częstochowa, o, zobaczmy, Katowice. Nie, chcę tylko zobaczyć Supercharger. Teraz Katowice trzeba oczekiwać na Orlenie 5 minut w kolejce, bo nagle przejechało dużo samochodów, wszystkie złącza są zajęte. Leclerc Katowice, nie, to jest to samo, czekajcie, tu jest Leclerc, nie ma kolejki, odwrotnie, no jak, no tak, 3 dostępne złącza. Możemy nawet korzystać z pewnej prędkości, tutaj zaznaczono 125, a ja stwierdzam, że 130 w Tesla Model 3 i Y możemy sobie z tej ładowareczki uzyskać. Dobra, teraz najgorszy Supercharger, Warszawa. Kolejka 10 minut. Proszę bardzo, tylko 2 stanowiska. Teraz oni dzielą moc i otrzymują po 60 kW, bo to jest Supercharger wersji drugiej.
w piwnicy hotela, na podziemnym parkingu. Nie polecam, bo jeśli musicie jechać przez miasto, najlepiej poszukać ładowareczki gdzieś na A2, na S7, nawet Orlen 100 kW będzie lepszym niż ten Supercharger. Teraz zobaczymy, co tu jest. Ciechocinek się zwolnił, a przed chwilą była kolejka, 5 minut czekania. Widzicie, jakaś kumulacja lotto. Było wszystko zajęte. Teraz tylko jedno wolne stanowisko, reszta sobie korzysta z obniżonej prędkości. Ok, Poznań. Nie ma kolejki, chociaż zwykle to jest czas zajęty, ale wszystkie stanowiska są wolne. Co my mamy w custom lotach? 2 zajętych, 2 wolnych. To oznacza, że ze 150 kW mamy połowę mocy na 2 pozostałych ładowareczkach. O ile kierowcy korzystają z reguły Honda, to mamy tutaj 75 prawdopodobnie kW. No i taka sytuacja. Co mamy w Lućmierzu? W Lućmierzu mamy wszystko super, tylko jedno stanowisko zajęte. Tylko ta stacja wymaga zjazdu z autostrady. Jest bardzo niewygodne, jak jedziemy sobie z południa na północ i odwrotnie. A jeszcze tutaj, słuchajcie, Białystok. Jest Supercharger. Jedno stanowisko już jest uszkodzone, więc 5 dostępne. Wszystkie dostępne w wersji 3, ale nie jest to popularna lokalizacja. Może nikt nie jeździ do Białorusi, do Litwy, a może jest położona ta ładowarka. Niewygodnie. A w Kowno na razie nie ma. Widzicie? Zamknięto. No i tu ja wiem dlaczego. Pokazuję ładowarki, do których mi starczy zasięgu. Starczy mi zasięgu dojechać do Poznania i do Ciechocinka. Dlaczego mi ładowareczki w Pradze pokazuje na czerwono? Nie starczy mi zasięgu tam dojechać. Widzicie, nie ma tam informacji o kolejkach, a może dlatego, że jest to tak daleko. W Krakowie widzicie 3 dostępnych, wszystko dobrze. Supercharger Lublin, nowy się otworzył. Jeszcze nie ma danych, kiedy jest zajęty najwięcej, więc tego wykresu tu nie widzimy. Radom mamy taki wykresik. Rzeszów też nie mamy jeszcze wykresu. No i tyle w temacie. Więcej staje tych ładowarek Supercharger. Tylko się cieszyć. Widzicie też, Tesla pobudowała tutaj na granicy ładowarki, żeby jakoś uspokoić potrzeby na przykład podróżujących. Często z Ukrainy jadą ludzie i pierwsze stanowisko Supercharger bliżej granicy to dla nich jest jak poratunek, albo żeby też przetestować, czy działa ich samochód, czy działają Superchargery. No widzicie, też w Berlinie będzie widać, ile stać w kolejce, jakie jest załadowanie tych stacji. No to tyle w temacie. Idziemy do aplikacji energii. To jest nasza aplikacja. To jest tu. I taką mam sytuację. Dzisiaj troszeczkę pojeździłem. Miałem ustawione ładowanie do 85%. Jeździliśmy z synkiem do szkoły i potem wróciłem i prawie nic nie zużyłem. Jak tutaj zmienimy na procenty, to pokazuje nam też procenty. Czyli ten mój wyjazd to było 2% zużycia. Nic więcej. Też pojechałem dzisiaj do pracy, czyli taka jazda wokół komina. Nic się nie dzieje. Tu samochód nam od razu mówi: OK, można włączyć tryb chill, żeby mniej zużywać energii przy przyspieszeniach, bo będą łagodniejsze. OK. Mniej naciskać na hamulec, żeby bardziej korzystać z rekuperacji. No ja i tak korzystam z hamulca, tylko kiedy rekuperacja jest moim zdaniem niewystarczająca, albo za późno puściłem pedał gazu. No i tutaj ile zjeżdżanie z górki nam zaoszczędziło energii, też o tym opowiada. Jak dalej pojedziemy, będzie więcej statystyk. Ale dla mnie najciekawszym jest zużycie na postoju.
Teraz specjalnie siedziałem trochę dłużej w samochodzie, przed tym jak włączyć nagrywanie, i widzimy czas ekranowy, praca ekranu zużywa energię 0,5% już zużyte. Stan gotowości pojazdu 0,2%. Jak przełączymy na kilometry, to widzimy więcej informacji, jakby większa rozdzielczość jest. To jest taka aplikacja, która nam pokazuje części dziesiąte od setków procentów, więc bardziej szczegółowo. I tutaj póki siedzę było 2,6, już jest 4,7 km zużyta. To jest informacja o każdym z tych systemów. Więc póki jest włączony ekran, to jest jednak taki telewizorek. Na dodatek teraz mam włączone światła, więc więcej zużywam energii, które dla czegoś wpada w czas ekranowy. Nie ma tutaj ładowarek, jest Sentry Mode, przygotowanie kabiny lub baterii, aplikacja mobilna, czyli jak często sprawdzamy status samochodu lub bawimy się tam jakimiś funkcjami. Wezwanie w stan gotowości to jest też właśnie przez aplikację często, i stan gotowości pojazdu. Taka to sytuacja. Można wybierać od ładowania lub od ostatniej jazdy. Od ładowania od ostatniego to będzie od rana, kiedy odłączyłem wtyczkę, a od ostatniej jazdy od momentu jak wróciłem do domu 10 godzin temu. I tutaj siedzę. Czas ekranowy to razem z włączonymi reflektorami mam już 2 km zużyte, czyli reflektory też liczone. No i tyle, a tu nic się nie zmieniło. Takie zwykłe zużycie. No, możecie sobie zobaczyć, jakie miałem zużycie w ostatnie kilometry. Średni zasięg, chwilowy, whatever. I to tyle tak naprawdę, nie? Z tych zmian mogę wam jeszcze pokazać przebieg 63, prawie 200 km. Więc taka sytuacja. To tyle w temacie, taki dzisiaj krótki filmik. Chciałem tylko pokazać najgłówniejszą zmianę softu Tesli. Nadal używam Tesla Fi, który mi pokazuje zużycie energii na postoju i pamięta te wszystkie dane, bo tu na ekranie Tesli widzimy od ostatniego ładowania. Jak teraz samochód w nocy włączy się znowu ładowanie i podładuje do 85%, bo jutro pojadę do Trójmiasta, nie chcę, żeby samochód był rozładowany, to tych informacji już nie zobaczymy. Czyli ale więcej będzie informacji po jakichś wyjazdach, bo można będzie na koniec dnia, a nie można będzie na koniec dnia, bo od każdej ładowareczki mamy reset. Także teoretycznie jakiś rodzinny wyjazd niedaleki, no na przykład pojadę do Trójmiasta, postoję samochód pod biurem, wrócę do domu i wtedy przed ładowaniem mogę mieć bardziej szeroką statystykę. Będzie widać, ile zużył mi na przykład Sentry Mode. I będzie na przykład zalecenie od samochodu wyłączać ten Sentry Mode. Albo na przykład jak zostawię samochód koło lotniska na parkingu przez kilka dni, to będzie zużywało Sentry Mode i znowu mi samochód powie, jak zostawiasz samochód na lotnisku, to wyłączaj Sentry Mode. Ale moim zdaniem to mija się z celem, bo właśnie na takich parkingach chcemy, żeby tryb ochrońca i jakieś wideo było włączone. I już widziałem, że jak ludzie podchodzą, jakiś steward czy stewardessa wraca po pracy, podchodzi do swojego samochodu z dużą walizką na kółkach i ciągnie to między samochodami, między moim a jej. No tak jak patrzę, samochód miga, że moja Tesla obserwuje i pisze na ekranie, że jest tryb Sentry Mode, no to bardzo ostrożnie to robi, żeby nie uszkodzić samochodu. A jakby tego nie było, nie mam pewności. Często miałem w poprzednie samochody uszkodzone przez ludzi na parkingach w Biedronce, na jakichś innych publicznych parkingach. A tu jednak
coś to robi, pomaga. A w aplikacji Trip teraz jest inne okienko, które pokazuje podczas podróży, na co dodatkowo zużywamy energię poza właśnie jazdą, czyli będzie tam klimatyzacja i tam reszta, tam ładowarki do telefonu też będą włączone w tak zwany czas ekranu. Teraz póki siedziałem sobie, nagrywałem filmiki, to na przykład mam już 6-7 km zużytych, z czego tak zwany screen time 4,4 km zużyte. Ale to przez to, że mam odpalone bliźnie światło mijania, reflektory mam odpalone i tutaj też korzystam z ładowarek. Więc tyle dzisiaj w temacie. Bardzo dziękuję i do widzenia.